Dzień dobry! Dzisiaj wrócę do roku 2009, w którym wyszła gra o Batmanie i Jokerze, bohaterach znanych z komiksów i filmów. Gra Batman Azyl Arkham stała się pierwszą grą o Człowieku Nietoperzu, która zdobyła duże uznanie wśród fanów. Inne gry nie wprowadzały tak specyficznego, ale i odważnego klimatu. Grę stworzyło studio Rocksteady Studios. Ich Batman Azyl Arkham zdobył ponad 70 nagród. Co ciekawe, studio nie miało dużego dorobku i właśnie Batman sprawił, że zaczęli liczyć się na rynku gier. Stworzyli również kolejne części przygód słynnego człowieka w masce, jak Batman Arkham City z 2011 roku, czy ostatni Batman Arkham Knight z 2015 roku. Tutaj należy powiedzieć, że w skład sagi wchodzi jeszcze Batman Arkham Origins z 2013 roku od studia Montreal. Na uwagę zasługuje niespotykany dotąd w grach o Batmanie klimat, na który składają się dobrze nakreśleni bohaterowie oraz strona wizualna. Sprawdźmy, skąd czerpali twórcy przy tworzeniu tych elementów. Początek to wspaniały fragment filmowy będący prologiem rozgrywki. Batman osobiście odprowadza schwytanego Jokera do zakładu dla groźnych więźniów zwanym Azyl Arkham. Czujemy potęgę sytuacji i przede wszystkim czujemy siłę Jokera. Ma taki nadzór jak słynny Hannibal Lecter w filmie Milczenie owiec. Dużym plusem gry jest osadzenie akcji w więzieniu Arkham. To miejsce, gdzie trafiali wrogowie Batmana i właściwie stamtąd nie wychodzili. W grze Azyl staje się głównym miejscem akcji. Prezentuje się wyśmienicie. Jest wiele cel, korytarzy, a także wiele budynków, bo Azyl to odizolowana od Gotham przestrzeń. Stare i oszpecone mury budynków występują w połączeniu z nową technologią bezpieczeństwa. Wiele pomieszczeń zawiera nowoczesne systemy sterowania czy ochrony. Podłoga potrafi być pod napięciem, ale azyl to nie tylko więzienie. To szpital, gdzie leczy się obłąkanych i najgroźniejszych przestępców. To także ośrodek badawczy, gdzie przeprowadzane są badania czy sekcja zwłok. Muszę przyznać, że w grze to miejsce jest zaprojektowane fantastycznie. Wszystko ma tutaj swój urok. Gracz ma możliwość podziwiania pomysłów twórców na stworzenie azylu. Azyl Arkham pojawił się w komiksach Batmana dosyć późno, bo dopiero w 258 numerze komiksu Batman, wydawanym w latach 70. ubiegłego wieku. To miejsce jest bardzo ważnym elementem słynnego komiksu Batman Azyl Arkham, Poważny dom na poważnej ziemi, wydanym w 1989 roku. Komiks pokazał, w jakich okolicznościach powstało to miejsce, kto był jego inicjatorem i dlaczego w ogóle zostało stworzone. Okazuje się, że miejsce ma swoją mroczną historię, którą stworzył scenarzysta Grant Morrison. Odważne jak na tamten czas ilustracje prezentowały miejsce jako teren, na którym nikt nie chciałby się znaleźć. Miejsce niczym z horrorów. Miejsce pełne labiryntów i dziwnych znaków. Dave McKean, który stworzył rysunki, w owym czasie szokował swoimi pracami ludzi z branży, w tym redaktorkę komiksu Azyl Arkham. Wizualnie Azyl jawi się jako miejsce chore, niebezpieczne, ale jednocześnie pociągające. I tak samo jest z Azylem w grze. Azyl Arkham, stworzony przez twórców gry, jest miejscem niesamowitym, wciągającym. Gracz, zwiedzając awatarem to miejsce, ma poczucie odkrywania jego tajemnic, jego specyficznego uroku. Niekiedy ma się wrażenie odkrywania niezwykłych starożytnych ruin, niekiedy podziwia się piękną florę. Piękną, ale i niebezpieczną. Widząc szklane ściany wśród roślinności, mamy wrażenie przebywania w jakimś zupełnie innym miejscu niż więzienie. Dobrym pomysłem było osaczenie tego miejsca florą sterowaną przez trujący bluszcz. Rośliny różnej maści wrastają w mury budynków, powodując, że to miejsce staje się jeszcze bardziej niebezpieczne, ale i bardziej urokliwe. Nie bez powodu wymieniłem słynny komiks Batman Azyl Arkham. Widać wyraźną inspirację twórców gry tym komiksem, na co wskazuje również Kamil Śmiałkowski, badacz kultury popularnej, w posłowiu tego komiksu. Azyl został pokazany także w filmach, m.in. Batman Forever
Forever, Batman i Robin, Batman Początek Nolana, Joker Todda Phillipsa, a także w serialu animowanym Batman, czy nawet w filmie Legion Samobójców. Azyl Arkham stał się miejscem silnie powiązanym z historiami o Batmanie. Fabuła gry przedstawia plan przejęcia azylu przez Jokera. Batman musi ponownie schwytać Jokera, a przy tym stawić czoła innym więźniom wypełniającym azyl, których niegdyś tutaj doprowadził. Batman jest silny, potężny, budzący grozę w swoich przeciwnikach. To Batman niczym z filmów Nolana, w których Christian Bale pokazał umięśnionego człowieka nietoperza. Jednocześnie strój Batmana w grze nawiązuje do starszych komiksów i filmów. Nie jest to nowoczesna zbroja pokazywana we współczesnych produkcjach, jak choćby w filmie Batman kontra Superman. Zresztą już nawet u Tima Burtona Batman dysponował poważnym strojem, czarnym i na nowo zaprojektowanym. Twórcy gry wyraźnie czerpią z klasycznego wizerunku komiksowego Batmana. Owszem, ma specjalne rękawice czy buty, ale pokrycie ciała nie jest rodzajem zbroi. Trzeba przyznać, że bohater prezentuje się wyśmienicie. He won't see me. Pomimo, że głównym antagonistą jest Joker, to nie zabrakło innych antybohaterów. Znawcy historii o Batmanie na pewno rozpoznają wszystkie postaci. Najbardziej charakterystyczna obok Jokera jest Harley Quinn. Batman ma z nią trochę do czynienia. Kobieta prezentuje się świetnie, ponętnie, ale i przerażająco. I ten jej prześmiewczy, delikatny, ale budzący grozę głos. Oh, and now you have only 30 seconds to get out. Bye-bye! Quinn bardzo podobnie została przedstawiona w filmie Legion Samobójców, w którym w jej rolę wcieliła się piękna Margot Robbie. Jest też Strach na wróble. Ten bohater pojawił się w trylogii Nolana, a także w serialu animowanym Batman. W grze bardzo mi się podobał. Ten bohater rozpyla gaz, który wywołuje w człowieku strach. Batman trafia do kostnicy i jest odurzony trucizną. Tu następuje wspaniała psychodeliczna scena. Mroczny rycerz widzi worki z ciałami. Otwiera je po kolei, a w nich odnajduje swoich rodziców, którzy do niego przemawiają. Gaz wydobywa z człowieka jego własne fobie. Innym razem Bruce ma wizję swoich rodziców tuż po napadzie. Mały chłopiec jest bezbronny. Widać, jak Bruce nosi w sobie to przekleństwo widoku śmierci własnych rodziców. Potem jest jeszcze bardziej szaleńczo. Batmanowi wydaje się, że wokół jest nicość, w którą może wpaść. Do tego musi unikać wzroku olbrzymiego strachu na wróble. Jednym z moich ulubionych antybohaterów jest trujący bluszcz. To kobieta o pięknych kształtach i uwodzicielska. Przyjemnie się na nią patrzy. Ta bohaterka zawsze była ładna. W filmie Batman i Robin w jej rolę wcieliła się wówczas 27-letnia Uma Thurman. Na nią patrzyło się równie przyjemnie. W grze trujący bluszcz jest nie tylko bardzo piękna, ale i bardzo silna. Otacza się roślinnością, która ją chroni. Twórcy bardzo dobrze pokazali jej integrację z florą. Ta bohaterka wydaje się częścią roślin, które ją otaczają. Film Batman i Robin nie pokazał tak dobrze tej integracji. Nie sposób wymienić tu wszystkich antybohaterów, ale jest ich bardzo dużo. To sprawia, że zwiedzanie azylu Arkham nie sprowadza się jedynie do oglądania jego architektonicznego piękna, ale przynosi także poznawanie każdego antagonisty przez wchodzenie z nim w relacje. Powiedziałbym, że gra jest solidnym archiwum przeciwników Batmana. Poza antagonistami są też inne postaci jak Barbara Gordon, z którą jesteśmy cały czas w kontakcie i która nam pomaga. Alan Moore w swoim komiksie Batman Zabójczy żart z 1988 roku pokazał odważną scenę, w której Joker okalecza Barbarę. Ta zostaje przywiązana do wózka inwalidzkiego i zaczyna działać jako wyrocznia. Ten komiks omówiłem w jednym z moich odcinków, koniecznie zobaczcie. W grze Barbara pomaga Batmanowi już jako wyrocznia. Jest także komisarz James Gordon. Prezentuje się świetnie. Razem z Batmanem chce powstrzymać Jokera. Batman często był zmuszany przez twórców komiksowych czy filmowych do szybkiego działania, by uratować przyjaciół. Podobnie jest w grze. Joker daje Batmanowi zadania polegające na ratowaniu innych i zdarza się, że bohater ma do uratowania dwie postaci. Batman nieraz musi wybierać, kogo najpierw uratować, aby zdążyć uratować wszystkich. Tak się dzieje w filmie Batman Forever, kiedy Człowiek-Zagadka daje Batmanowi wybór uratowania albo Dr. Meridian, albo Robina. Podobnie jest w filmie Nolana Mroczny Rycerz. Joker sprawił, że Batman musiał wybierać, kogo uratuje, zakładając, że nie uratuje wszystkich. Finał to oczywiście spotkanie z Jokerem, który w tej grze traktowany jest jako najgroźniejszy antagonista. I muszę przyznać, że ten finał wyszedł znakomicie. Pomysłowość Jokera w rzucaniu przeszkód Batmanowi powoduje, że odbiorca nie ma wątpliwości, że ma do czynienia z osobą chorą,
ale i groźną. Samo kroczenie za kamerkami azylu i napotykanie martwych policjantów powoduje, że z tyłu głowy odbiorcy rysuje się obraz Jokera jako bezlitosnego i sadystycznego przestępcy. Wygląd Jokera jest przerażający. Chudy o zniekształconej twarzy. Jego skromna postura świetnie kontrastuje ze złem, jakie wytwarza. Takiego Jokera spotykaliśmy w komiksach jak choćby wspomniane Batman Azyl Arkham i Batman Zabójczy Żart. W finale gry Joker zostaje poddany działaniu substancji, która zamienia go w bestię. Takie rozwiązanie jest ciekawe. Joker fizycznie nie jest silny. Powiedziałbym, że ma silny charakter, ale nie ciało. W filmie Batman Tima Burtona Joker nie walczy bezpośrednio z Batmanem, bo ten zna się na bijatyce o wiele lepiej. Dobrze widać to w tej scenie. Podobnie jest w filmie Mroczny Rycerz Nolana. Tutaj Joker jest silny psychicznie, ale fizycznie można powiedzieć, że jest przeciętny. Bardziej używa swojej głowy niż mięśni i trzeba przyznać, że robi to dobrze. Film Joker Todda Phillipsa przedstawia kruchego wręcz Jokera. Staje się on silny, ale dzięki swoim cechom charakteru i przez odpowiednie ukształtowanie psychiki. W komiksie Batman Zabójczy Żart scenarzysta Alan Moore pokazał walkę Batmana z Jokerem. Wyraźnie widać, że chudy Joker jest dużo słabszy niż umięśniony Batman. Nieco inną wizję Jokera przedstawia komiks Joker Briana Azzarello z 2008 roku. Tu bohater jest silny, potrafi się bić i atakować przeciwników. Fizycznie prezentuje się jak normalnie zbudowany mężczyzna. Dlatego twórcy gry w finałowej walce dali nam coś więcej niż Jokera. Dali nam ulepszonego Jokera. I to uważam za genialny pomysł. Dzięki temu można powiedzieć, że walka Batmana z Jokerem jest wyrównana. Twórcy gry, projektując świat i postaci, bardziej wzorowali się na komiksach niż filmach. Dla mnie gra swoją wizualnością najbardziej łączy się z komiksem Morrisona Batman Azyl Arkham. Duża ilość kolorów, często mocno nasyconych oraz brudny azyl sprawiają, że gra upodabnia się do wspomnianego komiksu. Jego obrazy zawierają sporą ilość kolorów i zawierają dużo plam odbieranych jako brud. Brud także składa się na wizualność gry Batman Azyl Arkham. Gra na pewno jest dla odbiorców ceniących komiksy o Batmanie czy animowane seriale i filmy. Chociaż takie filmy jak Batman Forever i Batman i Robin przez operowanie dużą ilością kolorów również można zestawić z tą grą. Jak także z komiksami. To wszystko na dziś i pamiętajcie, przy każdym odcinku na moim kanale jest konkurs. Można wygrać film na płycie DVD lub Blu-ray. A nowym osobom chcę powiedzieć jedno. Zasubskrybujcie mój kanał. Jest to dla mnie dużym wsparciem. Dzięki, komentujcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych materiałach.